Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam do poradnika do gry Ara History Untold. Będziemy dzisiaj mówić o produkcji. Gramy w wersję 1.4, która niedawno wyszła, która wprowadza wiele zmian do gry, ale jeżeli chodzi o produkcję, to nie sądzę, żeby aż tak dużo się tutaj zmieniło, dlatego nie ma problemu. Będziemy omawiać tą wersję gry, ale można to też przyporządkować najprawdopodobniej do przyszłych wersji. Będziemy mówić o podstawach produkcji. Żeby to zrobić, należy zacząć od następującej rzeczy. Tutaj mamy otwarte miasto Wasset i po lewej stronie jest zapisane, jaką mamy produkcję. Ale pytanie jest, co to jest za produkcja? Ponieważ w tej grze tych produkcji jest 4. Są 4 różne rodzaje produkcji. Każdą z nich postaram się Wam omówić. Po pierwsze, ta pierwsza, najważniejsza produkcja jest właśnie tutaj zapisana, to jest tak zwana produkcja miejska. Ona ma swoją wartość bazową, szczególnie jest wysoka w stolicy. Stolica ma specjalne usprawnienie, które nazywa się Wielkie Palenisko. I jak sobie zobaczycie, to daje ono na samym dole plus 10 jednostek produkcji w mieście. Żadne inne miasto czegoś takiego nie dostanie, bo tylko stolice mają ten bonus tej produkcji miejskiej. Dlatego dobrze jest rozwijać tą produkcję, szczególnie właśnie w stolicy, ale można oczywiście też rozwijać inne miasta i należy je rozwijać, tylko to jest bardziej trudne. Podstawowa wartość w stolicy jest od razu zwiększana o 10. Tutaj widać jeszcze, że mamy dodatkowy bonus za mieszkanie. To jest znowu element, który należy wykonać po tym, jak rozwijamy nasze miasta. Tu można wejść sobie na nasze mieszkanie, nawet to mieszkanie jest tutaj podświetlone i widać tutaj po prawej stronie, że to mieszkanie dostało zasób kosze. I ten zasób kosze zwiększa produkcję miejską. Tak mówię, produkcja miejska. Nie mówimy o żadnych innych produkcjach, tylko na razie o produkcji miejskiej. Zwiększa nam produkcję o 0,5 jednostek. To nie jest niby dużo, ale zawsze jest coś, ponieważ ta wartość będzie jeszcze mnożona dodatkowo przez współczynnik, który jest zależny od szczęścia. Ponieważ szczęście decyduje o tym, jaka jest mocna produkcja w mieście, jakie są bonusy do tej produkcji w mieście. Tutaj mamy w tym momencie to szczęście na poziomie 80 punktów i na dole tu jest napisane, że to daje nam plus 60% produkcji w mieście. I z tego kosza też zostanie to przemnożone, także nie dostajemy tylko 0,5, tylko załóżmy tam 0,8 produkcji. To jest decydujące w małych miastach. Dlatego polecam w tych miastach wokół stolicy, tych nowych miastach, tam robić właśnie kosze. Ponieważ taki kosz daje 0,5, ale jeżeli sobie wejdziemy do miast tutaj takich pobocznych, wrócimy do mapy, takie najnowsze miasto tutaj jest, możecie zobaczyć, że tu jest tylko produkcja 2. I to jest wartość bazowa, z którą startujemy, to jest prawie nic. Tutaj jeżeli kosz wejdzie, da nam plus 0,5, do tego mamy odpowiedni przelicznik, w tym przypadku tu jest 40%, to już coś można z tego zrobić. Tyle jeżeli chodzi o tą produkcję miejską. Ta produkcja miejska później jest stosowana do wszystkich innych produkcji. Tak jak mówiłem, są dodatkowe produkcje, jest produkcja związana z budową, jest produkcja związana z produkcją rzemieślniczą i z produkcją wydobywczą. To są te 3 dodatkowe, ale te wszystkie 3 zależą od tej bazowej produkcji miejskiej. To jest ważne, żeby to zrozumieć. Mamy produkcję miejską,
I w każdej tej innej dodatkowej produkcji, czyli budowlanej, rzemieślniczej i wydobywczej, jest element tej produkcji miejskiej, który dostaje odpowiednie bonusy. Przez to im mamy lepszą produkcję miejską, tym mamy lepszą produkcję budowlaną, rzemieślniczą i wydobywczą. Na takiej zasadzie to działa. Dlatego przejdziemy sobie teraz zobaczyć, jak to jest z tą produkcją budowlaną. Jeżeli na przykład wejdziemy sobie tutaj, tu jest w tym momencie budowany warsztat i najedziemy tutaj, to widać, że on zostanie zrobiony za jedną turę. To nie ma w tym momencie większego znaczenia, ale widać, jaką produkcję dodamy tutaj co turę. I to jest napisane +6. I to +6 to jest dokładnie to, co mamy tutaj jako produkcję miejską. Do tego nie doszedł żaden bonus na razie. Do tego budynku trudno będzie dostać bonus, chyba że zbudujemy jeszcze jeden warsztat, ale zaraz będę o tym mówił. Dlatego normalnie produkcja budowlana jest równa produkcji miejskiej. Ale jest możliwość, żeby to poprawić i to należy robić w grze. Zobaczmy sobie tutaj. Tutaj jest wybudowany warsztat. Tutaj mamy takie terytorium, w którym jest warsztat i tu w tym warsztacie jest napisane, że on daje plus 25% dodatkowo szybkości budowy w przypadku usprawnień przemysłowych w regionie tego usprawnienia. Ta szybkość budowy to jest właśnie ten bonus szybkości produkcji budowlanej. I teraz jeżeli sobie wejdziemy tutaj, bo w tym właśnie terytorium jest budowany tkacz, możemy sobie tutaj najechać i zobaczymy, że całkowita produkcja na turę nie jest tak jak w Wasset wynosi 21, tylko jeszcze raz sobie najedziemy, ona wynosi 26. I to wynika właśnie z tego, że mamy tutaj po prawej stronie napisane, mamy warsztat, który zwiększa nam prędkość budowania, czyli tej produkcji budowlanej o 25%. Czyli ta produkcja budowlana w tym momencie wynosi 26, a nie 21, jakby wynikało z naszej produkcji miejskiej. Także ważna sprawa, jeżeli chodzi o produkcję budowlaną, żeby zwiększyć sobie szybkość produkowania kolejnych budowli. Stawiamy warsztat i kolejne budowle, które są związane z przemysłem, a one są zaznaczone takim emblematem, takim pomarańczowym z trybikami, on oznacza, że to są budynki przemysłowe i takie budynki przemysłowe dostają właśnie ten bonus 25% z warsztatu. Bardzo dobra rzecz, należy robić szczególnie też w małych miastach, z tego korzystać, bo ta produkcja budowlana, ta miejska jest bardzo niska, dlatego budowlana jest też bardzo niska, dlatego takie coś zrobić. Ok, teraz przejdziemy sobie już do kolejnej produkcji. Będzie to produkcja rzemieślnicza. No i tutaj wylądowaliśmy sobie, też mamy Wasset, to jest tura 40 w tym momencie. Zobaczmy, jak działa produkcja rzemieślnicza. Do tego możemy sobie wejść na przykład do naszej piekarni. To jest dość dobry przykład. Jak to działa? Działa to na takiej zasadzie, że w piekarni piecze się chleb. To jest ważna sprawa. Teraz jest pytanie, jaką mamy produkcję rzemieślniczą, bo teraz mówimy o kolejnym rodzaju produkcji, o produkcji rzemieślniczej. Ta produkcja rzemieślnicza tutaj w tej piekarni wynosi w tym momencie 16. To jest tutaj zaznaczone. Skąd się to bierze? Nasza produkcja miejska jest 13. Widać tutaj, że składa się to z produkcji miejskiej, czyli to 13. Tak jak mówię, ta produkcja miejska jest najważniejsza i należy wszystko robić, żeby ją zwiększać. Tą produkcję miejską zwiększa się w miarę jak nasze miasto się rozwija. To jest tutaj też zapisane. Nie mówiłem tego wcześniej, ale teraz powiem. Produkcja miejska czasami wzrasta. Na przykład w tym wypadku, jeżeli nasz Wasset wzrośnie o kolejny poziom ludności, zwiększy się też produkcja miejska z 3 na 4. Także to jest
ten element, który pomaga tym małym miasteczkom, żeby dostawało produkcję miejską, ponieważ nie mają tego paleniska, które ma stolica. Ale to 13, tak jak mówię, ta podstawa jest zawsze, do każdej produkcji wchodzi ta podstawa miejska, ale mamy też tutaj w tym przypadku do piekarni dostajemy 25% bonusu z narzędzi kamiennych. To jest tutaj, to jest zasób, który został tutaj przyporządkowany i tu jest napisane, że on daje 25% produkcji rzemieślniczej w tym usprawnieniu. I dzięki temu z 13 lądujemy na 16 punktach. Tutaj jeszcze informacja, to plus 50% wydajności produkcji w tym usprawnieniu nie dotyczy tego usprawnienia rzemieślniczego. No i teraz zobaczmy, jak to działa. Działa to na takiej zasadzie, że tak jak mówię, chleb będziemy móc produkować. Tutaj można wybrać sobie dodatkowe bonusy produkcyjne, które mamy. Mamy tutaj tylko 16. Jeżeli nic nie dodamy, to będziemy mieć tylko te 16 produkcji, ale bez surowców trudno upiec chleb. O, tak powiem. I dlatego tutaj trwa to 45 tur bez żadnych bonusów. Jeżeli sobie weźmiemy jakiś bonus, na przykład ziarno, to od razu dostajemy plus 300 punktów produkcji rzemieślniczej. On się dodaje do tego 16 i to powinno być tutaj zapisane, jest całkowita produkcja natura w tym momencie wynosi 316 produkcji rzemieślniczej. Jeżeli dodamy sobie kolejny element, sól na przykład, też mamy tutaj sól. Mamy już 450 plus 16, można sobie tutaj zajrzeć, 466 liczy za nas gra i mamy tą wiadomość. Ale teraz dobrze jest wiedzieć, ile kosztuje taki chleb. Ile produkcji rzemieślniczej należy wykonać, aby ten chleb wyprodukować. To jest też tutaj zapisane w tym miejscu. To jest 750. Jeden chleb potrzebuje 750 produkcji, aby został upieczony. Tu jest jeszcze też taka czasami ważna informacja, ile w tym momencie już tej produkcji zostało wniesione do wyprodukowania tego chleba. Tutaj jest 42. To jest taka wartość po prostu tych poprzednich tur, która została już nagromadzona. I jeżeli ona osiągnie te 750, to ten chleb będzie gotowy. Ok. Czyli tyle, jeżeli chodzi o produkcję rzemieślniczą. Teraz powiemy jeszcze krótko o produkcji wydobywczej. Produkcja wydobywcza jest związana z budynkami, które wydobywają. One mają przeważnie taki symbol. To jest taki sierp na takim brązowym tle. Wejdźmy sobie tutaj. To jest w tym momencie kamienny dół. Kamienny dół tutaj wydobywa materiały. Materiały są tutaj, także widać, że to jest też fajna sprawa. Dobrze coś takiego mieć. I teraz tak, na jakiej zasadzie znów działa produkcja wydobywcza? To są też farmy, wydobywają czy pozyskują pszenicę, czy ziarno, czy inne rzeczy, czy żywność. To są rzeczy, które pozyskują właśnie z jakichś surowców, tak jak z gleby, tak jak z kamieni, tak jak ze złota, czy innych elementów, które są w grze. Konie na przykład tak samo będą jako farma, czyli będą tego typu wydobywczego. No i tutaj działa to podobnie. Mamy produkcję wydobywczą i ta produkcja składa się znowu z tego, co mamy w mieście, czyli 13, i do tego dochodzi kamienny dół, który dostaje plus 150 bonusu, ponieważ ta budowla daje podstawowe usprawnienie, które daje 100%. To jest napisane tylko podstawowe usprawnienie na dole. I narzędzie kamienne, które mamy tutaj, które daje plus 50% właśnie wydajności produkcji w tym usprawnieniu. Czyli dostajemy 150% tego, co daje nam miasto. No i tutaj można sobie zobaczyć, ile kosztuje całkowita
jaka jest całkowita produkcja, 32 mamy naturę i jaka jest wymagana produkcja, żeby w tym przypadku ten jeden materiał uzyskać, to jest 25, czyli dostajemy naturę 1,3 takiego materiału. Także na takiej zasadzie działa ta produkcja. Tak jak mówię, najważniejsza jest produkcja miejska. Należy ją zwiększać, można ją zwiększać na wiele sposobów, przez doki, przez piramidy, przez wozy na przykład na początku też, przez sandały można zwiększać produkcję tą miejską. Także jest sporo rzeczy, które tą produkcję miejską zwiększają, bo to się opłaca, bo jeżeli ona zostanie zwiększona, to wszystkie inne produkcje jak budowlana, rzemieślnicza i wydobywcza dostaną większe bonusy z tego powodu. Czasami jest tak, że coś nam nie pasuje. Na przykład mamy naszą strefę miejską. Tutaj w Basset mamy tylko 4 te strefy i na przykład farma nam tutaj nie pasuje. Została postawiona niezbyt fortunnie. Byśmy woleli tutaj postawić pałac albo inne rzeczy. Dlatego można na to kliknąć i jest tutaj na dole funkcja wyburzenia, która jest ważna, żeby sobie zachować możliwości, które daje gra, też związane z produkcją. Żeby, jeżeli ktoś źle postawił jakiś budynek, żeby mógł go zniszczyć i postawić w jego miejsce na przykład inny, bo na przykład budynki przemysłowe tego samego typu bardzo często mają bonus właśnie tej produkcji rzemieślniczej przez to, że ich jest wiele w jednym rejonie. To tyle na ten temat. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli spodobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakiś komentarz, to proszę napisać pod filmem. Poza tym zapraszam na naszego Discorda. Link jest jak zwykle w opisie do filmu. Poza tym, jeżeli oczywiście ktoś jeszcze nie subskrybował kanału, to ma ku temu w tym momencie najlepszą okazję. Wystarczy kliknąć w odpowiednie miejsce. A mi nie pozostaje nic innego do powiedzenia jak cześć, ciao, pozdrawiam i pa pa.